Mercedes klasy C, generacja W205. Znamy? Oczywiście, że znamy. Ale jeśli mowa o wersji C450 AMG, no właśnie. Właściwie nietypowe jest oznaczenie, no bo przecież Mercedesy przeważnie nazywają się, no nie wiem, jeśli chodzi o gamę AMG, no to C63 AMG, C63S, czy tam właściwie Mercedes AMG C63, C43. Ale nie, tutaj jest troszeczkę inaczej. C450 AMG to poprawna nazwa i nie jest to żaden fake oryginalnie. Ta maszyna jest na sprzedaż, jest strasznie dobrze napasiona. Wielu z Was chyba nie widziało aż tak napasionej C-klasy. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. Jest to Mercedes klasy C z 2015 roku. I ogólnie można powiedzieć, że jest to taka C43 we wcześniejszej wersji. Tak jest, bo mamy tutaj pakiet AMG, mamy tutaj 3-litrową benzynę pod maską, oczywiście nie wolno ssącą, uturbioną. Zmienione hamulce, dodane takie dodatkowe akcenty, no spójrzcie do środka. Kierowniczka AMG, ale to nic takiego. Spójrzcie na te fotele. No to nie każda C63 AMG ma takie. C43 AMG bądź też C450 AMG mają po 367 koni mechanicznych, ale największa różnica między nimi to chyba skrzynia biegów. Tutaj mamy 7 G-Tronic Plus, a w C43 już mamy 9 G-Tronic. Mimo wszystko ta skrzynia działa tutaj bardzo fajnie, o czym zresztą się w dzisiejszym filmie przekonacie. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, no to co? Kurczę, czy to jest selenit jakiś kolor? Tak mi się coś wydaje. Kiedyś była C-klasa 204 właśnie w tym kolorze na kanale. Felgi 19-calowe, szerokość opon z przodu 225, z tyłu 255. Pakiet czerni, także wszystkie listwy tutaj wokół okien na przykład są czarne w połysku. Jeśli chodzi o mordeczkę, no tutaj ta listwa z dołu również. Jeśli chodzi o grill, jest już tutaj grill diamentowy oryginalnie, ale nie jestem pewny, czy ten element faktycznie jest czarny, czy on został tutaj po prostu, no zabrakło mi słowa, oklejony po prostu. Reflektory ILS, LED Intelligent Light System. Jeśli chodzi o wloty z przodu, no to niektóre tutaj są troszeczkę takie zabudowane, ale ogólnie wszystkie są prawdziwe. Felgi wierzchnia, część polerowana, wnęki są polakierowane na czarno, oryginalnie. Tarcze, proszę, no kawał tarczy, wentylowane, nawiercane. Widzę tutaj 4-tłoczek z przodu jest. Idąc dalej, emblemat AMG. Generalnie jest to dość skromnie wyglądające AMG. Znaczy widzimy, że mamy do czynienia z jakąś taką podpasioną C-klasą, ale żeby to od razu było 360 ponad konne AMG, chociaż w sumie, no nie wiem, dajcie znać w komentarzu, czy wygląda ten samochód szybko czy nie. Chromu raczej tutaj jest mało, tylko wokół tego emblematu, no i klameczki, to jest standardowe. Właśnie nie wiem dlaczego w Mercedesie, jak mamy pakiet czerni, to akurat klamki są chromowane. Też nie jestem pewny, czy tutaj takie oto karbonowe lusterka są oryginalne, ale wydaje mi się, że tak, może była to jakaś część pakietu. Tak samo jak ta lotka, właściwie ten mały taki lip z tyłu, też to jest karbonowe, oczywiście lampy z tyłu LEDowe. I co? Końcówki układu wydechowego. Ta końcowa część to element zderzaka, ale tutaj spaliny będą nam wylatywały. Jeszcze po lewej stronie, no jak na dzisiejsze czasy jest ok. Z tyłu taki ala dyfuzorek. Zajrzymy do bagażnika. Klapa jest elektrycznie otwierana i zamykana. No, spory bagażniczek. Widzę tutaj też była walka, żeby te ramiona nie wchodziły tutaj w przestrzeń bagażową, także tutaj troszeczkę jest taka nieregularność, powiedzmy. Siateczki, cyk i pod spodem zestaw naprawczy akurat. Wprawdzie jest tutaj czy jest tutaj miejsce na koło zapasowe? Chyba nie. Oj, gdybyśmy wszystko to wyjęli, chyba by się nie zmieściło. No w każdym razie tak to wygląda. Wszystko jest oryginalne. W ogóle zwróćcie uwagę, jaka bardzo ładna okolica. Kurczę, moja praca, mój kanał, no to taka, nie wiem, takie demo Forzy, że wszystkie auta są do wyboru prawie. Większość aut. No, czasami niektóre muszę sobie odblokować. I też to trochę tak, jakbym miał mało tras do wyboru. Znaczy tutaj takie lokalne, tutaj w sumie jak w GTA taki rejon. I oczywiście nasz Mln, ale przynajmniej trasa konkretna. Zobaczmy z tyłu. Dociągania tutaj nie ma, ale nie wiem, czy w C-klasach było dostępne dociąganie. No i proszę, boczek drzwiowy, roletki w drzwiach, manualne, ale są. Burmester, aluminium, skórki tutaj.
Czy tutaj jest miękko? Jest miękko jeszcze. Wnęka dopiero jest twarda, ale od wewnętrznej strony miękka. Naprawdę dobrze to wszystko wygląda. Czerwone przeszycia, czarny środek i czerwone przeszycia i aluminium, tak jak u mnie w A-klasie, tylko tutaj mamy pełne skóry, po środku perforacja, tutaj na zewnątrz gładkie. Miejsce z tyłu, czy będziemy się tutaj wciskać? No w sumie możemy, no. Musimy uważać na te fotele, proszę. Performance'owe. Są to najlepsze fotele, jakie były dostępne w C-klasie, w 205. Ja piernicze, kosztowały one z kilkanaście tysięcy złotych. No i co, jeśli chodzi o miejsce z tyłu, no dobrze, tutaj jest okno panoramiczne, właściwie dwa. Głowa mi się akurat tutaj mieści. No C-klasa nie jest największym samochodem, a ja też nie mam takiego normalnego wzrostu do końca. Z miejscem na nogi też jest tak, że muszę siedzieć w rozkroku. Ale to w zasadzie w każdym samochodzie z tego segmentu tak tutaj będę miał. Proszę bardzo, można smyrać. Może nie jest tutaj aż tak strasznie dużo miejsca jak dla 4 dwumetrowców, ale jest bardzo, bardzo przytulnie, tak mocno premium to wszystko się prezentuje, wygląda, jest fajne w odbiorze. Podłokietnik, tutaj schowek, miękko wykończony i uchwyty na kubeczki. Jakby ktoś pytał, to mamy tutaj trójstrefową klimatyzację automatyczną. To jest naprawdę bardzo bogata, wyposażona C-klasa. Jeśli chodzi o zawieszenie, C-klasy tej generacji mogły mieć pneumatykę, ale nie jestem pewien, jak tutaj mogło być w C450 AMG, ponieważ zawieszenie mamy tutaj półaktywne ze zmiennym stopniem sztywności. Zaraz wam tutaj pokażę. Widzimy? Boczek drzwiowy z przodu, taka sama sytuacja jak z tyłu, wszędzie mięciutko, pełno skóry, ale to w tej kamerze to można pokazywać. Smaczki. Foteliska elektrycznie regulowane, podgrzewane, z pamięcią. Zobaczcie, ile tutaj jeszcze mamy regulacji. Tutaj. Możemy sobie to rozszerzyć albo ścisnąć. O! Wszystko to regulowane. Tutaj z dołu na lędźwie. Ta część też jest elektrycznie sterowana. No i proszę, no teraz akurat tak niefortunnie troszeczkę słoneczko pada. Jest klasa, jest klasa. Idziemy. Od razu odpalimy sobie może. Perspektywa z oczu kierowcy. W zasadzie jak w normalnej C-klasie. Jeśli wyglądamy na zewnątrz, to wydaje nam się, jakbyśmy byli w normalnej C-klasie. Jeśli już schodzimy troszeczkę w dół, to już jest inaczej, to już nie jest taka normalna, przeciętna C-klasa, no bo tutaj mamy deskę w skórze, górę drzwi w skórze. Te dekory w C-klasach wydaje mi się, że też to jest prawdziwe aluminium. No tutaj ta część deski rozdzielczej, ten dół nie jest obszyty w skórze, ale jest miękki. Schowek. W C-klasie zapachy normalnie oryginalne. Schowek jest raczej spory, fajny jest do niego dostęp. Zobaczcie, tu jest tak charakterystycznie zarysowane. Ej, jak w C-klasie mamy już tą fiolkę na zapaczki wkładaną, no to będzie gruby egzemplarz. Jeśli chodzi o deskę rozdzielczą, no to proszę bardzo, tutaj mamy też taki a la carbon, bądź też carbon, nie wiem, może to jakiś jest carbon, ale troszeczkę jaśniejszy. Jest to takie trójwymiarowe, jak tak popatrzymy, tak na żywo przynajmniej. Tutaj panel sterowania całymi multimediami i nie tylko. No bo proszę, tutaj kontrola trakcji, usztywnianie zawieszenia, działanie skrzyni biegów, tryby jazdy. Tryby to już w sumie szybko wam mogę pokazać, jak tutaj jesteśmy. Nie, lepiej tutaj. Individual, Sport Plus, Sport, Comfort i Eco. No i tutaj cała rolka do sterowania. Cofnij, gwiazdka, no to możemy sobie swoje ulubione opcje zachować. Rolka do sterowania głośnością, system start-stop. Ładne te rolki. Oświetlenie ambiente, 3 kolory. Multimedia jeszcze takiego starszego typu, nie ma tutaj M-Booksa. Oświetlenie ambiente. No 3 kolory. O, to sobie na przykład zrobimy. Dynamic Drive. Dane silnika, dane silnika. I już sobie to możemy zostawić. Temperatura skrzyni biegów, na oleju w skrzyni biegów, proszę. Jest tutaj sporo fizycznych przycisków. Jest tutaj też sporo asystentów w tym samochodzie. Proszę bardzo, proszę. Jedna tylko zaślepeczka, nawet nie wiem po co ona by mogła być tutaj. Ale mamy asystenta pasa ruchu, trzymanie w pasie ruchu, kamery 360 stopni. Jest też system unikający kolizji, jest Distronic. Oczywiście gałęcjusza po środku tutaj nie ma. Byśmy mieli manualną skrzynię biegów w jakiejś słabszej C-klasie, no to byłby tutaj gałęcjusz, ale nie. Jest tutaj albo tu manetki. W ogóle ciekawe, AMG najczęściej mają IWC zegarki, tutaj akurat nie ma, ale tak jest po prostu oryginalnie. Czekajcie, jeszcze tutaj. No, uchwyty na kubeczki. Podłokietnik oczywiście już zawczasu wam pokażę. Jest tutaj schowek. Kierownica jeszcze bezgładzikowa. Ten system multimedialny nie ma gładzików. Wszystko jest tutaj ekstremalnie proste
w obsłudze. No tu jeszcze taki domek wciśniemy. No to proszę, mamy takie opcje do wyboru, co nam tutaj ma się wyświetlać. Liczników LCD też tutaj jeszcze nie było. Właściwie, no jest tutaj po środku taki nawet spory wyświetlacz LCD, jak w jakimś smartfonie, powiedzmy średniej wielkości, ale tarcze są 100%, nie 100% analogowe. No tutaj z dołu są diody. Jak się tutaj przyjrzymy tak z bliska, to też jest takie nawiązanie do motorsportu, taka jakby szachowniczka. Fajnie, tak tutaj nowocześnie, ale wciąż dość klasycznie. Zdecydowanie czuć tutaj zapach skóry, jak wchodzimy do środka, szczególnie jak tak auto się nagrzeje na słońcu. I jako, że tutaj nie ma gładzików, system multimedialny może troszeczkę wolniej chodzi, może jest troszeczkę mniej tutaj funkcji niż w najnowszych Mercedesach, ale jest to wszystko tak proste w obsłudze i tak przyjemne, bo to przyciski fizyczne, to przyciski fizyczne. Kierowniczka, no po bokach Alcantara czy tam mikrofibra, tutaj skóra gładka, AMG hashtag, tu cały panel z kamerami właśnie do asystenta pasa ruchu, taka półautonomiczna jazda już jest w tym samochodzie, czarna podsufitka. Możecie napisać w komentarzu, jakie tutaj jeszcze mogły być opcje w takiej C450 AMG w 2015 roku. No mi się wydaje, że chyba jest to full. Gasimy i zajrzyjmy pod maskę. A ten silniczek już fajnie się całkiem odzywa. 3-litrowa V6, biturbo, oczywiście benzynka, chociaż czy ja wiem, czy to takie oczywiste. Audi S5 czy S4 aktualnie, nie 3.0 TDI jakieś? Nie pamiętam. Tutaj w każdym razie mamy benzynkę, 367 koni mechanicznych oraz 520 Nm. Jest to bardzo elastyczna jednostka. Moment obrotowy maksymalny jest już przy 2000 obrotów. Skrzynia biegów, żadna dwusprzęgłówka. Normalny w zasadzie taki 7 G-Tronic Plus, ale wydaje mi się, że soft skrzyni jest tutaj inny w C450 AMG. Po prostu ta skrzynia jak na 7 G-Tronic działa naprawdę tak, kurczę, bardziej bezpośrednio, szybciej jakoś. Taka jest szalona. 7 G-Tronic szalony. Mamy tutaj też oczywiście napęd Formatic. C450 z tym silnikiem, no to tylko z Formatikiem wychodziła. Masa tego samochodu nie jest wcale taki ciężki ten wóz. Co, zamkniemy sobie maskę. 1690 kg. Napęd na wszystkie koła, 6-cylindrowa V6 benzynowa z biturbo, automatyczna skrzynia, taki sedanik, naprawdę rozsądna waga. Wcześniej Wam powiedziałem, że C43 właściwie no to się różni nazwą, kilkoma detalami, jest po prostu troszeczkę nowszy jakby, no i ma 9-stopniową skrzynię biegów, tutaj mamy 7, tylko też chyba różni się troszeczkę wydechem, bo w C43 AMG prawdopodobnie taki performance'owy wydech był w serii, a tutaj w C450 AMG w opcji, tak przynajmniej mi się wydaje. Jeśli chodzi o tryby jazdy i dźwięk tego wydechu, no to w trybie Eco nie ma tutaj żadnych pops and banksów, a w trybie Sport Plus już są. Wiecie co? Teraz sobie zrobimy soundtrack, sami posłuchajcie, sami ocencie. Myślę, że ten wóz pracuje bardzo fajnie. Strzały tutaj z tyłu też są takie... I w C43 AMG chyba już jest GPF, a tutaj wydaje mi się, że jeszcze nie ma nawet w serii. No maszyna według mnie furczy i burczy. Osiągi 4,9 sekundy wpisane do pierwszej setki. Oraz prędkość maksymalna 250 km na godzinę, Bokagańczyk. Ciekawe jakie tutaj jest 100-200. Pakuję się do środka i przenoszę się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. To co, jesteśmy na miejscu. Palimy maszynę. Jeśli chodzi o czas od 0 do setki, wyszło tam 5,2 z groszem. Szczerze, to nie ma po prostu tutaj procedury startowej i może są jakieś sposoby, by po prostu lepiej ruszyć tym samochodem. Kwestia może ustawień albo manualnego trybu. Nie wiem, ja tutaj jak bez procedury, no to nie chciałem aż tak męczyć. Naprawdę ładnie ten samochód się odzywa.
No i dobra, i co my tutaj? Tryb sport. Tutaj nie ma wyświetlacza dotykowego jeszcze. No i dobra, skrzynia, silnik rozgrzany. Myślę, że możemy startować. Aha, jeszcze nie. Jeszcze. O, proszę bardzo. O, teraz możemy. Zużycie paliwa wyzerowane. No, jest tutaj czym jechać. Ale powiem wam, dobry soundcheck tutaj będzie. Jest tutaj strzelanina. Jest strzelanina. Okej, póki co spokojnie, bo rękaw. Dobrze się tym samochodem jeździ. Jest dość sztywny, jak tak ustawimy sobie go na Sport Plus. Ale oczywiście w trybie... O, widzicie, jakie tutaj wszystko, tak podskakujemy. Ale w trybie Eco wszystko się uspokaja. Łącznie ze wspomaganiem, z zawieszeniem, z silnikiem i pracą skrzyni biegów. W trybie Eco, w ogóle w trybie Individual, jak sobie skonfigurowałem wszystko na Eco, no to nawet jest tutaj tryb żeglowania. A to jest znak, że ten wóz też nadaje się na daily, że jest przystosowany właściwie na to, by być spoko daily. No i wiaterek pod wiatr będzie w stronę Berlina, ale na powrocie będzie z wiatrem. O, tutaj policja z karabinami. Ostro jest. Dobra, tutaj zeruję. Wszystko działa, mam nadzieję. No i do drugiego mostu tutaj się nie bójniemy jakoś nie wiadomo jak, ponieważ są inni, wolniejsi kandydaci. A i dobra, w sumie nie jest to istotne, do drugiego mostu to taki wiecie, to nasz taki pomiar. No takie 100-200 i VMAX, myślę, że będzie to ciekawe z powrotem jak będziemy jechać. O, tu takie... Zobaczcie, jak późno zaczęliśmy, a było i tak 200 do drugiego wiaduktu. Jeśli chodzi o pomiary Racebox, no to ja tutaj sobie ustawiłem nawet też 200-250, wiecie, zawsze to różnie to bywa. Czasami lecę jakimś autem, spodziewam się kagańca, a tu zaskoczenie, bo jednak nie ma. Nie wiadomo jak będzie w tym przypadku. Nie, no chyba będzie tu kaganiec, myślę. Ale dobra, wrzucimy sobie najwyższy bieg, 7, i sprawdźmy prędkości obrotowe. To tak jest 140 km na godzinę. To mamy 2262 obroty. 120. Nie, tryb Sport Plus, no tutaj kurde, taki nerwowy jest po prostu. No ale 120, no to 2000, nie, 2001 obrotów. I 100. Dobijamy, już nie będę trybu zmieniał. 100, no to 1642. No, przy takiej wyższej prędkości auto fajnie się prowadzi, ale dość sztywno. Jest podskakiwanko. Gdy sobie tutaj zawieszenie zmienimy, wyłączymy, o AMG Ride Control Comfort, no i od razu jest normalnie, ale nie no, damy tutaj normalnie Sport Plus, niech będzie. I tu mamy mistrza lewego pasa, proszę Państwa, w Audi Q3. No, widzę ruch w stronę Szczecina, czyli w drugą stronę się uspokoił trochę, ale zobaczymy jak będzie. Na razie może takie profilaktyczne bójnięcie się, by sprawdzić, czy jest tutaj kaganiec. Nie. Nie, ktoś może zacząć wyprzedzać. A wiadomo, Niemcy w lusterka nie patrzą. To odcinek specjalny. Kazio sobie leci. 17,7 zużycie paliwa. Nie takie złe wcale jak na taką szybką jazdę.
proszę Państwa, mamy tutaj kagańczyk 249 km na godzinę według GPS-u. Także zawrócimy, sprawdzimy sobie 100-200 jeszcze, ale już nie będzie spiny, by po prostu prędkość maksymalną osiągać. Kiedyś było C43 Coupé, no to tam już, nie wiem, nie pamiętam, był chyba ogranicznik, ale auto było po programie, pamiętam 4.3 chyba do setki miało. Także ten silnik bardzo fajnie przyjmuje jakiekolwiek wirusy, jak to brzmi, tak brzmi, ale tak jest. No i zjeżdżamy, drugi zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie. Tryb manualny, skrzyni włączymy. Ole, tutaj rozstrzelany ten samochód, zresztą sami myślę będziecie słyszeć. No. No. Dobrze jest. Kurczę, nowe C43 AMG, sobie przypomniałem, że to czterocylindrówka. Cholera. No. I dzida. Bardzo ładnie. Ogólnie ten silnik, który jest w tym Mercedesie, uchodzi za dość trwałą jednostkę. To kolejny argument, by latać takim Mercedesem na daily. Dobra, i tutaj na razie tak bujniemy, tak o chyba 100-200 sobie dalej zmierzymy. Tutaj są za duże, za ostre pagórki. Może być, może być. No ostro wbija biegi, jak na 7G Tronika. Bardzo ładnie. No minus 0,7%, ale 11,97. Także 12 sekund. No mamy teraz z wiaterkiem, ale niecałe 12 sekund. Powiedzmy, na równym terenie byłoby gdzieś 12,41. Ja tak szacuję. Mniej więcej oczywiście. I okej, co? Myślę, że to by było na tyle. Próba autostradowa jak najbardziej się uda. To po prostu była formalność wręcz. 249 według GPS-u. 12 sekund 100-200 i średnie zużycie paliwa 18,1. Teraz spadło. Było 18,4. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i dzisiejsza prezentacja oraz wycieczka za granicę Wam się niesamowicie podobał. Ten cały pakiet. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku, kolejnym filmie. Na razie, trzymajcie się.